Siema, dzisiaj robimy pump trackowy rozruch, pierwszy trening na pump tracku, więc powiemy o tym, jak zacząć jeździć na pump tracku, na co zwracać uwagę, jak robić to bezpiecznie i cóż, zapraszam Was do oglądania. Pierwszy krok, żeby w ogóle zacząć jeździć, to wypadałoby trochę go wyczyścić, bo aż wstyd. Rower długo stał i się zakurzył. Myślę, że się odkurzy w trakcie jazdy. Będę po prostu tak szybko jeździł, że ten cały kurz zejdzie, nie? Na rozgrzewkę trzeba dopompować koła. Na pump tracku musi być duże ciśnienie. Przerzuciłem się na elektrykę. Uważajcie, jeśli macie dętki lightowe, że tak powiem, bo łatwo uszkodzić wentyl taką pompeczką. Ona grzeje mocno końcówkę. Więc już jedną czy dwie dętki tak załatwiłem, że pompowałem do wysokiego ciśnienia, a potem wentyl nie trzymał. Także na razie rower na ziemię. Trzeba się rozgrzać statycznie, rozgrzać kości, porozciągać. Oj, nie wiem, czy to słyszeliście, ale mi to wszystko strzeliło. Także kilka rozgrzewkowych ćwiczeń i dopiero wsiadam na rower. Zanim wbijemy się na pump track, pamiętajcie, że trzeba mieć kask na głowie i szczerze polecam kask full face z zabudowaną szczęką, bo sam osobiście straciłem pół zęba na pump tracku, mając zwykłego orzecha. Po prostu jednak jest to beton, łatwo tutaj o błąd, łatwo o wywrotkę, więc zabezpieczcie sobie głowę, która jest po prostu najważniejsza. Najlepiej też jeszcze ochraniacze na kolana i można lecieć. Zanim wjedziemy na tor, zobaczmy, czy kogoś na tym torze nie ma, czy wjeżdżając nie wjedziemy mu pod koła, gdyż tutaj rozwija się duże prędkości i musimy patrzeć na innych po prostu i uważać. Więc nie bądźmy samolubni, teraz mamy pusty tor, możemy wjeżdżać. Ważną kwestią bezpieczeństwa, gdy jeździcie po pump tracku, jest to, żeby sprawdzić, czy nie ma gdzieś miejsc z piaskiem, z błotem, czy po prostu wodą. Często na bandach, gdzieś w dole bandy zatrzymuje się woda, jest piasek, więc uważajcie na to, bo łatwo stracić przyczepność i zaliczyć mocną kraksę. Więc zanim pojeździcie, rozpędzicie się, sprawdźcie tor, czy czegoś takiego nie ma, najwyżej wyczyszczcie sami. Często gdzieś przy pump trackach są szczotki czy jakieś narzędzia, którymi możecie wyczyścić pump track, więc lepiej zrobić to od razu, zanim będzie kraksa. Pamiętajcie, żwir na asfalcie nie jest bezpieczny. Podstaw, jak jeździć na pump track. Pozycja taka, trzymamy mocno kierownicę, dobrze mieć hamulce pod palcami, pedały równo w poziomie, noga wiodąca z przodu. Podjeżdżając pod falkę, staramy się podciągnąć rower, następnie podciągnąć nogi, tak żeby jak najbardziej płynnie, tak delikatnie, wręcz jakby prawie wskoczyć na tą muldę, ale nie odrywając kół od ziemi. A gdy przekroczymy szczyt muldy, najpierw wciskamy kierownicę, a później wciskamy nogi, tak żeby wykorzystać ten spadek i maksymalnie się napędzić. I cała ta zabawa na pump tracku właśnie na tym polega, aby jak najbardziej płynnie po tych muldach jechać i wykorzystywać każdą nierówność, każdą falkę do tego, żeby się napędzać. Tu wciskamy, podnosimy rower, przechodzimy przez szczyt i wciskamy znowu rower i tak się napędzamy. Ale to są tylko proste rady. Jeśli będziecie chcieli, aby to szerzej powiedzieć ze specjalistą w tej dziedzinie, dajcie znać w komentarzach. Zaproszę tutaj kogoś, kto naprawdę dobrze się na tym zna.
Pump track jest świetny, bo trenuje kondycję. To jest, dlatego ja polecam tą zajawkę. Natomiast czuć prędkość, jazda super, uczucie, ale jednak trening kondycyjny jest tutaj dla mnie kluczowy. Początek sezonu. Nie pompujesz, nie jedziesz już wkrótce. Już niedługo, bo 10 maja rozpoczyna się cykl zawodów w Polsce. Nie pompujesz, nie jedziesz. Te zawody są dla każdego. Jeździmy na najlepszych torach, w bezpiecznych warunkach. Organizowane są przez profesjonalistów i można naprawdę świetnie się bawić. Zapraszamy najmłodszych dzieciaków, bo są wyścigi kids, są juniorzy, amatorzy, pro, kobiety. Więc dla każdego jest odpowiednia konkurencja, żeby się zmierzyć jak równy z równymi i bawić naprawdę świetnie. Także zaczynamy 10 maja w Kudowej Zdrój. Zapraszam na Instagrama Nie Pompujesz, Nie Jedziesz, żeby zobaczyć, gdzie będą kolejne zawody. I cóż, widzimy się i będziemy razem rywalizować. Okay, odkurzyłem pump trackówkę po zimie. Powiedziałem Wam kilka protipów, jak zacząć jazdę na pump tracku. Jeśli chcecie więcej poradników w tym temacie, to dajcie znać. Zaproszę jakiegoś prosa, który lepiej Wam to wyjaśni. A ja Was zapraszam do subskrybowania tego kanału. Będzie właśnie więcej poradników, więcej ciekawostek ze świata rowerowego. I zapraszam Was też do obserwowania moich profili na Instagramie i TikToku. Widzimy się na kolejnych zawodach i eventach. Pozdro!